owszem, ona sprawia, że odbieram tę piosenkę nie... Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną propozycję ze Szwajcarii. Ona też by bardzo chciała Szwajcarię skomentować, bo mi tutaj miauczy bardzo, tak. Tutaj człowieki Cię oglądają. Także gdyby coś tutaj miauczało w tle, to już wiecie kto. Zanim zaczniemy, szybciutka przypominajka o subskrypcjach, o łapkach w górę, a także o naszym plebiscycie na zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. I w tym plebiscycie bierzecie udział Wy, czyli moi widzowie. Każdy z Was może oddać tam swoje głosy. I słuchajcie, nie zostało już wcale bardzo dużo czasu na zagłosowanie, bo plebiscyt trwa do 12 kwietnia. A głosów wcale nie jest dużo, słuchajcie, na ten moment, bo jest bodajże 17 czy 18 głosowań i to jest bardzo mało, bo w zeszłym roku robiłam taki sam plebiscyt i miałam o połowę mniej subskrybentów, a tych głosów było o wiele więcej, dlatego naprawdę mocno Wam polecam zagłosować, no bo jeżeli będzie tych głosów bardzo mało, no to w ogóle nie wiem, czy będzie sens analizować jakoś te wyniki nasze. No ale dobra, przejdźmy do Szwajcarii, która w zeszłym roku była gospodarzem całej Eurowizji, w tym roku nie jest. I Szwajcaria w tym roku wybrała wewnętrznie swoją reprezentantkę, a będzie nią Weronika Fusaro z piosenką pod tytułem Alice. Nie, to nie chodzi o tego Alisa z Albanii, jakby coś. To nie o nim jest ta piosenka. Ja tej piosenki jeszcze nie słuchałam. Co więcej, nie wiem także, jaki jest to utwór. Czy to jest ballada, czy to jest coś szybkiego, czy co to w ogóle jest. Dlatego będzie to dla mnie niespodzianka. Zaraz okaże się, czy miła. Ale zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak Szwajcaria radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. No a Szwajcaria w 2024 roku na przykład wygrała i to było zwieńczenie takich paru lat intensywnych prób właśnie, żeby wygrać. Natomiast w ostatnich latach wyniki tych starań bywały różne. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, co Szwajcaria przygotowała dla nas w tym roku. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Alice. Ślub! Okej. Jakoś mam wrażenie na razie, że to może być bardzo nie w moim stylu. Aczkolwiek, no nie wiem, zobaczymy, czy się rozkręci. Jak się rozkręci ewentualnie. Ciekawy teledysk. Wydaje mi się, że tekst piosenki też opisuje, co w tym teledysku się znajduje, ale musiałabym się skupić bardziej, bo tu jednak, no, słucham tego pierwszy raz. Tutaj ewidentnie jest jakaś historia pokazana. Tak trochę mam wrażenie, że jest to historia kobiety, która jest troszeczkę przymuszona do ślubu i gościu tak ją próbuje, że tak powiem, zdominować. Tak troszeczkę ją ignoruje. Abstrahując od tego, że teledysk i sama piosenka wydaje mi się, że pokazuje jakąś ciekawą i pewnie ważną historię,
Czy tak jest, to pewnie będę w stanie powiedzieć dopiero jak się zagłębię w tekst, obejrzę może jeszcze raz teledysk, bo to wiecie, no pierwszy raz jednak. Natomiast no abstrahując właśnie od tej historii, to piosenka mi nie siada za bardzo. Fajne jest to, że tutaj jest sporo tych rockowych wstawek w refrenie i teoretycznie gdzieś tam powinno mi się to podobać, ale gdyby odżyć tę piosenkę z historii i z teledysku, to ona by na mnie za bardzo wrażenia nie robiła. Ale podoba mi się właśnie, że ten teledysk nie jest taki pusty i że mam pewną teorię, co on pokazuje, ten teledysk i ta piosenka, to zaraz wam powiem, ale sam utwór no nie robi na mnie jakiegoś dużego wrażenia, szczerze. No nie wiem sama, ale... Słuchajcie, to było moje pierwsze podejście do tej piosenki. Wcześniej jej nie słuchałam, nie widziałam także teledysku, więc było to wszystko jakby na świeżo i na bieżąco komentowane przeze mnie. Ja na pewno sobie jeszcze poczytam dokładnie, jakie są interpretacje tej piosenki czy tego teledysku. Ja to odczytałam tak, że jest to historia kobiety, która bierze ślub troszeczkę chyba jakby z musu, może z takiej powinności i cały teledysk ukazuje takie drobne szpileczki, które ten pan młody tej pannie młodej wbija i że ją tak traktuje trochę niepoważnie, trochę ją tak gdzieś podszczypuje, trochę próbuje ją w jakiś sposób poniżyć w taki delikatny teoretycznie, ale uszczypliwy bardzo sposób. I teraz tak, nie byłam w stanie skupić się na tekście, bo teledysk był na tyle absorbujący, że ja nie mam po prostu podzielnej uwagi i skupiam się albo na jednym, albo na drugim. Na pewno sobie nadrobię jeszcze dokładnie ten tekst i przesłucham jeszcze raz tej piosenki, ale okej, to jest jakaś moja interpretacja. Owszem, ona sprawia, że odbieram tę piosenkę nie jako produkt, tylko jako coś, co ma jakąś swoją wartość i to jest zdecydowanie plus tego utworu, ale jeżeli chodzi o samą kompozycję, samą jakby melodię i to, czy ta piosenka mi się ogólnie podobała, to szczerze mówiąc niekoniecznie. Plus duży za to, że teledysk i całość wywołały we mnie jakby jakąś refleksję. To jest coś, co ja bardzo doceniam. Natomiast duży minus za to, że była to piosenka bardzo monotonna w moim odczuciu. I okej, przejdę chyba już do oceny. Zastanawiam się, jak to ocenić, no bo wydaje mi się, że powinnam ocenić to jako całość, zarówno z tym teledyskiem, jak i właśnie z tą melodią, z tą kompozycją. I ja to roboczo chyba ocenię na 2,5 albo 3. Zastanawiam się, szczerze mówiąc. Bo tak, sama piosenka wydaje mi się, że gdyby ona nie miała żadnego tła, żadnego przesłania i żadnej takiej głębszej wartości, to ja bym tej piosence dała albo 1, albo 1,5. Natomiast bardzo bym chciała dorzucić coś za to, że jest tutaj jakiś sens ukryty tego wszystkiego, bo w morzu piosenek o dupie Maryni coś takiego jest zawsze fajne. Ale dobra, dam chyba 3,5, jako że potencjalnie to przesłanie jest mi bliższe jako kobiecie, więc myślę, że okej, 3 niech będzie. Jak Szwajcaria poradzi sobie z tym utworem na Eurowizji w Wiedniu? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że będzie dosyć ciężko o awans, bo dużą wartością tego utworu jest właśnie jego przesłanie, możliwość interpretacji i wydaje mi się, że ten klip bardzo dobrze to obrazował. Natomiast ten klip będzie bardzo ciężko odtworzyć na scenie w Wiedniu, przez co wydaje mi się, że większość przypadkowych widzów nie będzie miało w ogóle świadomości, że ta piosenka ma jakieś tam podteksty, jakieś tło swoje, a że sam w sobie ten utwór nie jest zbytnio absorbujący, przynajmniej moim zdaniem, to wydaje mi się, że będzie ciężko awansować. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film.
Dajcie znać, co Wy myślicie na temat piosenki Szwajcarii. Podzielcie się jakimiś swoimi także refleksjami na temat tego utworu. Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Nie zapomnijcie także o plebiscycie na naszego zwycięzcę tegorocznej Eurowizji, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani!